Siema, ja jestem Święty, a to kolejny odcinek naszego Thaumaturga, cudownika Wiktora Szulskiego. Wiadrą deszczówkę, widać dach przecieka, hehe, jak u mnie w pracy. W lustrze wody odbija się myśl czysta i mocna jak kulka gradu. Dom Boży nie może wyglądać jak ruina, to nie przystoi i trzeba coś z tym zrobić, póki jest to ta szansa. Aż się kawy napija. Z tego wszystkiego. Co my tu mamy? Pęknięta ściana, pęknie. Jednak nie. Łabina, żona trawa. Oj, wyciągnij wniosek. Robotnicy są bogobojni, ale w swej wierze doszli do odmiennych wniosków. Młodszy chce jak najszybciej odnowić świątynię na boską chwałę, starszy boi się, że naprawa tego, co Bóg wolą swą zniszczył, jest grzechem. Powinienem zadbać, żeby zwyciężyła ta interpretacja, która jest mi na rękę. Czyli która? Źródła klątwy Golema nie odkryję na razie, ale możemy manipulować nimi. Niech remontuje. Back up. God helps those who help themselves. But maybe you're right, Rabbi. Maybe Hashem is afflicting us, setting a test for us. You heard the guy talking about sulfur. The old man cursed this place, especially these cellars. So I'll go on my own and show that Hashem protects me against curses in Hashem's domain. On your own. You can seal up your daddy's barn, right? Fine, let's go. You've gotten the better of me again, Hashem. Your tests still surprise me, but if this is your will, I think Hashem has sent you to me. Who are you? I'm the son of Stanisław Szulski, and I really need help. Let's go into my office. Let's show Hashem we accept the challenge. Okej. Ciekawe, czy ta piwnica naprawdę jest przyklęta i wysłałem ich na pewną śmierć. To nie byłoby fajne. Z całą mocą tu mijałem starego wojska, nie rozpoznaję, jednak tym razem energii nie jest. Ten przybysz nie jest. Nowy salutor. Please, tell me what problem brought you here. Pierwsza. Rabbi Sofer put a curse on my father. Unfortunately, it started affecting his children as well. A curse is a serious accusation, you know. I find it hard to believe Sofer would do such a thing. Maybe, Rabbi, you could tell me something about golems. Son of Stanisław, golems are a matter of Kabbalah, and you are not allowed to study them. It's a trap for a soul. There are tales of golems being summoned for revenge, or in good faith, for protection. No to na pewno nie. But they all end rather badly. And you claim that Sofer supposedly sent a golem? I don't know. Did the old rabbi perhaps leave some things here? May I take a look at them? Yes, here you are. All his books are here. I don't think I threw anything out. Is there anything else I can help you with? Rabbi, could you tell me something about Sofer? He was fair, but also difficult and very principled, like this city. Riots, provocations, pogroms, overpopulation. But if he's the one who inflicted the curse, he must have been a powerful thaumaturge and Kabbalist. Who can summon a golem? Normally, it's determined by need. The Kabbalist rabbi summons the golem himself, but other Jewish people can also entreat him to do so. In legends, the golem is a terrible punishment and a tool for meting out divine justice. But I think it's an offense against Hashem, and revenge is no justice. How can I stop a golem? To summon it to life, you write the 3 Hebrew letters spelling emes, truth, on the clay that formed it.
In an attempt to stop the monster, the heroes of these legends would erase the first letter from its clay body. That leaves mess, which means death. But I don't know how much truth is in that. Rabbi, could you help me understand something about Kabbalah? No, and I'll say no more on the subject. I fear for your soul. I'm afraid that I won't find anything more here. Thank you, Rabbi. No dobra. To rozgląda... O. Słowa wyszły z gardła, ale zatrzymały się na pogryzionej końcówce pióra i odmówiły dalszego marszu. Rabin chciał przyznać wszystko, powiedzieć o powodach, które kierowały Stanisławem. Nie zrobił tego w imię większego dobra. Drogie pióro wieczne z pogryzioną końcówką. Ktoś tu ma dobro doczesne w głębokim poważaniu. Dobra doczesne. Recepta na nalewkę wzmacniającą serce. O! Przydałoby się. Pismo lekarza nie należy do schludnych, ale promieniuje głęboką troską o kompana. Litery wyciągają się z czułością, chcąc ulżyć w cierpieniu przyjacielowi. Osobie szczególnej, z którą dzieli się wspólne... Wybaczcie. Ideały i wspólną misję, mając zmienić oblicze świata. Mającą. A to... Porcelanowa filiżanka. Obok pleśni kulą się słowa prośby, wypowiedziane nad filiżanką herbaty. Prośby o rzucenie klątwy Golema. O sprawiedliwość za grzechy wyrządzone Mordechajowi i jego wspólnocie. Szulski powinien poznać gniew synów Abrahama. Musi ponieść karę. Ty kurwa... Mordechaju zajebany. Ty kurwa gnoju. Mordechaj był przyjacielem i wspólnikiem ojca do czasu, aż Stanisław Szulski zrobił coś, co wywołało w nim nienawiść. Cokolwiek to było, popchnęło Mordechaja do ostateczności. Poprosił rabina Sofera o rzucenie klątwy Golema. Niestety po śmierci ojca klątwa przeszła na mnie. Dzięki, tato. Oh. Rabbi? I'm listening. Tak, zamiast odciszyć się, wyłączyłem nagrywanie znowu. Mordechai Hayat. Do you know that name, Rabbi? He owns one of the laundries here in Miruf, but I admit he doesn't really come to see me. Maybe there are other things I could be of more help with. I'll be off now. I pomyliłem. Zamiast dwójki nacisnąłem trójkę. Brawo, ja. No klikaj się, no. Rabbi? I'm listening. Co to kurwa jest? I found a prescription belonging to the old rabbi. Was something troubling him? He had heart problems. The local pharmacist would even bring him some kind of special medicine. What was that pharmacist called? Abraham Horowitz. But now his pharmacy is sitting empty. Let me guess. He's dead? Unfortunately. Some say that the socialists were involved. Others claim it was the Ochrana's doing. Let's keep talking, if you need to. I'll be off now. No I'll dobra. pray for you. Czyli tak, wiemy, że Mordechaj, tudzież Mordekaj, Rigby, Mordekaj postanowił, coś go wkurwiło w naszym ojcu, tak, żeby go zabić. Nie wiemy dokładnie co, ale musimy to sprawdzić. Przy okazji tę aptekę cholerną sprawdzimy. Czy najbardziej mnie ciekawi, co Mordekaj... Co ten Stanisław zrobił Mordekajowi? A co to jest? A co my tu mamy? Zbadaj. Szalik ma sobie ciekawy wzór wrąby. No i wygląda się kilka słów. Szalik na ciele męskim, tak cudnie. No dobra, nie chce mi się. Nic ciekawego raczej. Partyjka brydża. Wydupiej. Ojej. Konik. O, coś interesującego. Co tu mamy? Kup egzotycznych owoców.
Spośród wszystkich zapachów, które drażnią zmysły po przekroczeniu bramy targowiska, jest jeden, który dominuje wszystkie inne. Pomarańcze. Słodkie małe słońca. Nie. Co nabiera? No dobra. Ale mandarynka. The best. O, apteka. Wróć! Coś interesującego. Nic ciekawego. To był sklep szulskich. Puste opakowanie po pomadzie. Pudełko jest gęsto oklejone słowami rzeczowej kalkulacji i skupienia na celu. Jeżeli polecenie ma być wypełnione, wybuch musi być widowiskowy. Musi sprawić, że carat zadrży w posadach. A do tego będzie potrzeba dużo więcej pomady. Tak, tylko jak ją zdobyć, kiedy psy cara śledzą każdy twój krok? Kurwa, to coś jakiś... Tarapet. Zniszczone drewno tarapetu przepełnia strach przed zemstą ludzi, którym pomagał i których zawiódł. Którzy przyjdą nie po leki, a po to, żeby skręcić mu kark. Ale to i tak lepsze od losu, który zgotuje mu ten Thaumaturg. To Szulskiego należy się bać. Czyli nasz ojciec wiedział, że... Albo nie wiedział. Na pewno bał się... Ten aptekarz bał się naszego ojca. To jest pewne. Apteka była dumą okolicy, aż przestała. Klienci skierowali kroki w inną stronę i nie byłoby to takie złe, gdyby nie ich szepty. Szepty o przepełniającej to miejsce złej aurze, która na zawsze zniszczyła to, co było niegdyś dobre, ale mi się kurwa spać chce. Mordekaj obwinia ojca o zniknięcie Abrahama Horowica, ale nie znał całej prawdy. Horowic był zamieszany w niebezpieczną grę pomiędzy socjalistami i ochraną, która prędzej czy później naraziłaby na niebezpieczeństwo wielu ludzi. Stanisław Szulski pozbył się aptekarza z zimną krwią, ale zrobił to w imię większego dobra. Okej. Czyli Mordekaj. Ogarniam. Mordekaj po prostu chciał... Chciał co? Bał się Szulskiego nie dlatego, że coś wiedział, tylko ojciec się go pozbył. Możliwe, że współpracowali razem. To nie byłoby takie głupie. Chodźmy do Goli Brody. Zobaczymy, czy są jakieś inne rodzaje zarostu naszego. My, I can see you need a haircut, sir. Is it that obvious? Please, do your thing. No worries. We'll fix it in no time. O Jezu. Jakbym mógł jeszcze obrócić naszego... To jest spoko. O nie. Teraz już w ogóle jak ten ojciec będzie wyglądał. O Jezu. Ojej. Dobra, to jest najlepsze. Może coś takiego teraz? Nie. So, how do you like your new hairdo? Piękne. Perfect. I look brand new. You were already very handsome. I only needed to further enhance your looks. Są jakieś żydowskie dzielnice? Też jest Żyd? Kurczę. Goli broda. Co się dzieje, że mi się tak chce spać? Jezu. Nie już, że niedawno wstałem. Bo oczywiście zaspałem. Miałem wstać wcześniej, żeby nagrać odcinek, a tu chuj. Dobra. Nic ważnego. Jeszcze mi się teraz spać chce. O jest! O, dobra, żyję. Wszystko git. Mordekaj. Gnoju. Mr. Shulsky again. Have a new theory? I know about the pharmacist. Beg your pardon? All this is because Abraham Horowitz, isn't it? He lost his life, and the whole community felt it. Seems like you did most of all. I just don't get why Horowitz was so important to you.
community. Something you Shulskis don't know a thing about. Here, we take care of everyone equally. No one is more Pierdolenie. or less important than anyone else. Your father's punishment was fitting for his actions and his background. The wrath of the Jewish people. A death for a death. Was it worth it? A golem is a blunt instrument that kills and harms everyone in reach. What are you talking about? My father and Sofer knew one another for years. Father knew the rabbi could be forced to create a golem if Horowitz was killed. They both took that risk. Sofer couldn't reveal that he knew Stanisław. He also knew that Horowitz had to disappear because he was a threat to too many people. To whom? That doesn't matter. You don't have anything to do with this, Mordechai. Just like I have nothing to do with my father's actions. I am connected to them only by my blood. What do you want? To get rid of the golem. Tell me something, anything, that will get me closer to a solution. Instead of telling you, I'll show you. Where? Into an alley, where some friend of yours will smack me around? To the synagogue. Are you coming? No, a mamy inne wyjście? Yes. Let's go. We'll stop to get Feldman. He should see this too. Szulski gotowy? Gotowy. O, do piwnicy idziemy. Jaki czas? Jakiś tu bałagan, muszę to w końcu posprzątać. Prawdziwy bajzel. Oj, coś czuję, że chyba zabiję tych ludzi. Wybaczcie, że ale skupiłem się na rozmowie ich, więc... Jakaś deska. Kolumny drży strachem człowieka, który obserwował rytuał przywołania. Golem, salutor ucieleśniony. Urodził się w niezwykłym, ale też przerażającym spektaklu, któremu bliżej było do koszmaru niż do pięknego snu. Ajajaj. Kamienie pękają, kruszą się i osuwają. Ściana rozsypuje się w pył w obliczu brutalnej, nieludzkiej siły, która niesie w sobie jedynie nienawiść, pustkę i zniszczenie. Wiatr zginął, do mokrej wtedy gliny przybiły się fragmenty rozterki. Z jednej strony powołanie golema, o Jezu, przepraszam, jest czynem ekstremalnym, lekkomyślnym nawet. Z drugiej tamenda Szulski sobie zasłużył. Żadna kara za jego zbrodnie nie jest ani zbyt wielka, ani zbyt dotkliwa. Nad materiałem zawisły słowa głębokiego skupienia. Każdy błąd, najmniejsze uchybienie w złożonej inkantacji może doprowadzić nie tylko do niepowodzenia, ale również śmierci kabalisty. Więc spokojnie, powoli i precyzyjnie. Stawka jest wysoka. Aha. Właśnie, to tu przywołano golema, który dogonił i zabił mojego ojca. A teraz ściga mnie. Myślałem, że salutory nie mogą mieć fizycznej formy, ale myliłem się. Dzięki kabale i nienawiści, nawet fundamentalne prawa taumaturgii mogą zostać nagięte. Nie odkręcę tego sam, potrzebuję sprzymierzeńca. So, No wonder the roof is leaking if the foundation is crumbling. No to mówili tamci. A lovely metaphor, Hashem. But what happened here had nothing to do with Hashem. Did it? Mr. Shulski wished to know the origin of his curse. This is where it took its shape. If I'd... Now I see it differently, but back then, when I was talking to Sofer, revenge and justice seemed one and the same. Revenge is no justice. It is always dictated by anger, and in anger, erring comes easily. But Sofer agreed to it. He summoned the golem. What else do you want to know? Wszystko.
Wszystko już wiem. This place won't tell me anymore. And what have you learned? Wszystkiego. The hole you can't miss over there is the new door the golem smashed when it was summoned to life. And no one saw anything. How is that possible? Is that your worry, Rabbi? The clay formed a shell that Sofer infused with the saluter. Sofer told me to bring clay. Sticky and cold. I can't say how many of those buckets there were. Hours sculpting the Colossus until my hands went numb. I could feel the clay absorbing my anger, as if my rage was making it take shape on its own. Hours? That must have been horribly exhausting. What's a few hours in exchange for a curse that lasts generations? These are the remains of some fabric that Sofer wrote something on, in Hebrew, I think. This might be some prayer, incantation, even a spell. There's not enough left to read anything. That's all, but I'm not any closer to a solution. I need someone like Sofer. A thaumaturge and a kabbalist? Do you know one, Rabbi? There's only one name that comes to mind, but... Ariel Roffe. A good-for-nothing, Kurwa. vengeful, godless scoundrel. Strong words from your lips. Of course. Do you know one another? Well, I know him well enough to suspect that he might not want to help me. But I'll look for him. Clearly, the Shulsky family has an easy time getting into conflicts with Jews. Come now, don't be silly. There is just one thing I'd really like to know, Mr. Shulsky. Standing where you are now, what do you think about your father's responsibility in all this? Nie będę tego oceniał. For years I had no place in my father's life. Though I admit in any event that the feeling was mutual. But I don't want to judge him. Debts must always be repaid. I'm settling my scores. All right, I think it's time for us to go. This place just makes the blood boil. Let's get Mr. Shulsky away from here. And stop by tomorrow. We'll have some tea and work through a few questions. Mr. Shulsky, I would like this to be our farewell. I tell you from my heart, anger and pride are poor advisors. I know that firsthand, but it's too late for me. You can still save yourself. I'll be thinking of you. Shall we? Let's get out of here. No dobrze, czyli teraz co? Kurwa. Ariel Roffe. No dobra, gdzie on może być? Na Powiślu czy na Porcie Praskim? Czekam Powiśle i Port Praski. Jezu, ile misji. Właśnie, salutor. Jakby, sorry, ale chcę nowego salutora. What do you want to Super. tell me, friend? Tutaj? W dół? And the teacher said, Victor, is the right here in the classroom with us right now? I almost pissed myself. Laugh all you want, but I really can't see it. I can't help it. Przerąbane. Widzieć coś jako dzieciak. Ogólnie widzieć coś, czego inni nie widzą. To jest moim zdaniem niezbyt fajną sprawą.
Victor, promise me that the whispers of these salutors of yours won't turn you into a cynic like your father. I promise, Mother. I'd rather not change at all, much less into father. Ale jestem coraz bardziej z tego, co wiem, podobnym do niego. Na szczęście staram się, by za dużo dumy nie dawać. Nie używać, w sensie nie karmić tej skazy. Nie tędy. You'll see! My Uber will order you to eat your own brain! I'm telling Mom, all you Thaumaturges are crazy. Źle. Tędy. Gościnny dwór. Pięknie. Źle. Tędy. Cześć, super. I've been carrying it with me for half a lifetime. I remember there was someone else here. He wasn't happy. He thought I wasn't ready yet. Yes, maybe he was right. Oj. Jakby... Tak. Oj. Dobra. Idziemy dalej na ulicę Grzybowską. Czyli tu gdzieś, tutaj, gdzieś tutaj, tu gdzieś tu jest nasz salutor. Kurwa. Masz minimapę, debilu. Tyk. Coś tu mamy. O. Can you feel him? He moves with the bustle of the market and the rustle of sand grains around the stalls. It feels like the sun is standing at its zenith and burning mercilessly. It's a visitor from a harsh desert land. A djinn. I felt wow. Where is it? Okej, znajdźmy sobie skazą. Wróć! Landrynki muszę kupić najpierw. Są rzeczy ważne i ważniejsze, szanujmy się. Landrynki są zajebiste. Ogólnie mentuski. Takie do ciumkania są świetną sprawą. Co kweciarka? Może to ty? Would you like to buy some flowers? They'll steal your heart. Have you perhaps noticed any unprecedented phenomena happening here? Here? Mister, there's 1,001 of those happening every day. How about a flower? No chyba odpuszczę kwiatuszka. As you wish, sir. Ale musimy znaleźć osobę. Sfrustrowana gryz za gryzem wbijał zęby w jabłko. A emocje buzowały w sercu, doprowadzając go na skraj poczytalności. Rył wszystko, o co prosi, a ten nawet nie sypie im złamaną kopiejką. Ogryzek trafił w błoto, to jak resztki cierpliwości. Okej, tutaj nic kurwa nie ma. Dłoń sunęły po papiersie. Dobra. Może ty? Good day. And it can be even better. I'll quickly find whatever it is you need, sir. Well, I have heard that he has a reputation. What are your wishes? You grant wishes like a djinn? Jinn? Mister, I grant any number of wishes. Not some measly 3 or so. I've got jinns eating out of my hand. And you can grant any wish?
Yeah, I heard he brought a real Persian cat from Moldova. Now that's something. You know it. I have yet to have a customer come back dissatisfied. I should just tell you what I wish for? Don't be bashful. We're all friends here. Just name it, and I'll handle the rest. I want to be an unequaled master of thaumaturgy. Mister, that's a wish you can grant on your own. 10,000 hours of solid practice, and you can be a master of anything you want. Next time, make your wishes a little more material for me. I was just browsing. Do come back now. Wishes won't grant themselves.